Ukazać! O! Co się stało? Jezu, jakby mnie coś pociągnęło z tyłu. Na ten przeklęty dom natrafiliśmy na jednym z czeskich portali internetowych, szukając informacji o potencjalnie nawiedzonych miejscach w Czechach. Jego historia od razu zwróciła naszą uwagę. Miejsce to znajduje się w środku lasu, w południowo-wschodnich Czechach, tuż przy granicy z Niemcami. Trudno było zlokalizować to miejsce. Jeszcze trudniej do niego dotrzeć. Nie prowadzi do niego żadna droga dojazdowa. Większość dystansu musieliśmy pokonać pieszo. Budynek z mroczną historią znajduje się pośrodku niczego, na totalnym pustkowiu, skryty za gęstym lasem. Zacznijmy jednak tę opowieść od samego początku. Kolejny projekt, statek Podchatka w Czechach. Doszliśmy do miejsca, w którym nie da się dalej wjechać samochodem, więc musimy iść na pieszo. Jest około 2 km do tego gospodarstwa, przeklętego gospodarstwa. Oczywiście klimat miejsca niesamowity, ciemny las, mroczna historia. Wydawałoby się, że piękna, malownicza okolica tego gospodarstwa, ale niestety kryje mroczną historię właśnie to miejsce, statek Podchatka. W miarę jak będziemy szli do góry w stronę gospodarstwa, będziemy Wam opowiadali więcej historii. Droga prowadząca do nawiedzonego domu nie była łatwa. Często prowadziła pod górkę, momentami bardzo stromą. Nierzadko przedzieraliśmy się przez gęste zarośla. Nierzadko traciliśmy orientację. Była ciemna noc, a korony drzew zasłaniały blask księżyca, który jakkolwiek mógł oświetlić nam drogę. Walizki ze sprzętem bardzo nam ciążyły. Wielokrotnie musieliśmy zatrzymywać się, żeby sprawdzić drogę. Atmosfera stawała się coraz bardziej nieprzyjemna. No więc pierwsze wzmianki na temat tego mrocznego gospodarstwa sięgają roku 1828, kiedy to pewna staruszka oskarżona o podłożenie pożaru w pobliskiej miejscowości została pobita przez pewnego mężczyznę i okolicznych mieszkańców. Przekleła, rzuciła klątwę na tego mężczyznę i od tamtej pory na okolicy statka Podchatka miały krążyć mroczne chmury. O tyle ta legenda jest mroczna, że prawdopodobnie sięga nawet czasów palenia czarownic na stosie. Po około godzinie udało się nam wejść na szczyt i dojść do chaty mordercy. Nie było łatwo. Byliśmy zmęczeni, a trzeba było jeszcze spędzić tam noc i być gotowym na wszelkie ewentualności. Znajdujemy się aktualnie na polanie, na której najprawdopodobniej pobito na śmierć staruszkę, albo na tej polanie, albo na tej, która znajduje się za domem, trochę niedaleko stąd. Pobito staruszkę, którą posądzono o to, że podpaliła okoliczną miejscowość albo jakiś budynek w okolicznej miejscowości. Wyszliśmy właśnie z lasu, jesteśmy na wielkiej łące, za nami statek Podchatka. Gospodarstwo, które zbudowane zostało tutaj przez komandosów niemieckich. W tym okresie zmieniało się wielu właścicieli. jak najbardziej.
Krążą legendy, że jeden z nich powiesił się w statku Pochatka, a jego żona z dzieckiem wyszły do lasu i słuch po nich zaginął. A to jest możliwe, ponieważ ten las jest ogromny i tak naprawdę wchodząc do niego, mając tylko latarki, i tak było nam ciężko znaleźć i złapać orientację w tym lesie, więc jest to jak najbardziej możliwe. Najprawdopodobniej też są tutaj oczywiście zwierzęta, chociaż co ciekawe, tym razem w lesie panuje absolutna cisza i to przez W lesie panowała, tak. przez długi czas, tak naprawdę cały czas jak szliśmy, a szliśmy dobre 700 pewnie metrów. Można się było zgubić. Posłuchajcie drugiej historii, która mówi o innym mężczyźnie, który miał tak koszmarne wizje przebywając w tym gospodarstwie i takie koszmary, że nie wytrzymał i również popełnił samobójstwo. Dochodzimy do momentu, w którym to gospodarstwo przechodzi jedną z najmroczniejszych swoich historii, kiedy kończy się przewrót listopadowy i 40-letni ówcześnie Iwan Roubal, jeden z największych seryjnych morderców w Czechach, postanawia popełnić tu podwójne morderstwo. Postanawia zabić swoich przyjaciół, Franciska Hepnera i jego rosyjską dziewczynę w 1991 roku. Co więcej, dramaturgii temu wszystkiemu daje to, że ciał nie odnaleziono do tej pory. Nigdy nie udowodniono mu, że popełnił akurat te dwa morderstwa w statku Pochatka. Tak, ta historia o pobiciu tej staruszki miała miejsce. Co więcej, jeżeli pytamy się jakichś mieszkańców Czech, nie tylko okolicy, o statek Pochatka, wszyscy znają tą historię i wszyscy wiedzą, co się wydarzyło, więc... Dokładnie. Iwan Roubal zabijał i mordował jeszcze w Pradze i na terenach Czech. My wchodzimy zaraz do domu, do gospodarstwa. Jest tam chlew, w którym podobno właśnie te ciała tej dwójki przyjaciół Roubala były karmione nimi świnie. Świnie, tak, dokładnie to, co właśnie Piotrek powiedział. Świnie to nie były nawet zwykłe jakieś świnie, on podobno hodował jakąś specjalną odmianę tych Świnia wietnamska, ponieważ na początku chciał hodować jelenie, ale nie dostał pozwolenia, więc hodował świnie wietnamskie i drób. Ostatnia ciekawostka, jaką mamy wam do przekazania. Tak. Podobno kiedy zatrzymali Iwana i aresztowali go, te świnie tutaj pozostały, nie miał kto ich dokarmiać i podobno zdychały w męczarniach. Jeszcze bardzo ważne, co mnie zaciekawiło, widziałeś znicze, które są w środku? No i nawet jeden na zewnątrz. Znicze w środku i na zewnątrz. Czy ktoś tutaj odprawiał jakiś rytuał? Czy ktoś tutaj odmawiał jakieś modlitwy? Może rodzina zmarłych jednak tu przychodzi, bo tak naprawdę no, pochowała puste groby. Przekonamy się na miejscu. Lecimy. Na samym początku Radek wyjął detektor K2 i postanowił obejść cały budynek w poszukiwaniu anomalii. W tym czasie razem z Michałem zajęliśmy się rozkładaniem kamer. Na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać. Wiesz co trzeba mówić? Iwan, może tamci będą się, wiesz, odzywali, będą się bali. Dobra, ja przejdę z K2 na początek, bo jak już tu przyszliśmy, to już zróbmy to porządnie. Piotrek, chodź szybko.
O, już nie ma. 5 kresek. Było 5? 5 kropek było. Masz telefon przy sobie? No ale... Czekaj. Czekaj, włączę tryb samolotowy. Już na samym początku detektor K2 wykazał mocną anomalię przy schodach. Uważamy, że nie był to raczej efekt telefonu, ponieważ detektor w jego obecności więcej nie reagował. To wzmogło naszą czujność, bo być może ten dom skrywał więcej, niż byśmy tego oczekiwali. Dobra. Jak on się nazywał? Jak on się nazywał? A na nazwisko? No wiem, ale oni się mogą bać. No dobra. To jeszcze raz. Wszyscy włączcie tryb samolotowy. Wszyscy. Jesteście tutaj? Iwan was zamordował. Wiemy o tym. Nie chcemy zakłócić waszego spokoju. Możecie się ujawnić, puknąć, podejść do tego urządzenia. Wtedy my to udokumentujemy i powiemy ludziom, że tu zginęliście. Co to za ptaszek? Ciężko było tu wejść. Czy na próżne tu wchodziłem? To pomieszczenie jest jakieś takie dziwne, niepokojące. Jest tutaj ktoś? Halo? Ahoj?
Jest tutaj ktoś? Tutaj to uważaj, bo to jest wszędzie słoma. Nie, tu tylko kamery ustawimy. A, przynieś te lampy. Dziwnie się zacząłem czuć. Tak? Nie wiem, czy to ze zmęczenia, Mogło tak być. czy za bardzo prowokuje. Nie wiem, ale jakoś... No właśnie, tak się... Tak właśnie obstawiam, że to właśnie od tego. To pokaż, Radek, to miejsce, gdzie mamy ustawić to. No to chodź. Co to jest? Co to jest? Coś usłyszałem. Co to jest? Worek, A tam? butelka. Ale usłyszałem jakiś jęk. Ja. Co to było? Zmiadę zrobiłem. Nie, było. A, To może wiatr. Ja. Ale dlaczego tutaj wszędzie są sierp i młot? sierp i młot. No patrz. Na tym. Nie wiem, może Iwan był komuchem. Jeszcze tego brakuje. Słyszycie to? Cicho. Chciałeś mamo mamy, czy o co chodzi? Nie, no ja nic też nie słyszę. Dobra, bierzcie jedną kamerę. Jeżeli ich tutaj torturował, to jest tylko jedno miejsce, gdzie mógł ich przetrzymywać. Tam, a tam pewnie kurwa odprawiał sobie jakieś swoje durne akcje. Chodźcie. Dobra, poczekaj. Ile mamy kamer? Żeby kamerę postawić. A ile mamy kamer? No już 3 rozstawione są. Kamer. Mówię, no dziwnie się czuję, ale to Ja też jestem zmęczony. też tak właśnie. Nie ma co popadać w paranoję. Poświeć, nie widzę. Jest jeszcze jedno miejsce, w którym jeżeli tych ludzi przetrzymywał, no to jest to miejsce, gdzieś przetrzymywał na bank. Czy przytrzymywał? Pytanie, czy on przytrzymywał, czy on po prostu zamordował i... No ale zwłoki musiał gdzieś poćwiartować. Nie rzucił świnią takiego kurde ludzi tak. On ćwiartował. No, wiesz, świnie przecież nie mają jakichś tam nie wiadomo jakich zębów, to nie są piranie. Powiedzcie mi, kurde, co ma człowiek w głowie, Nie chcę wiedzieć. żeby zrobić takie coś? Bo zabić, no to jeszcze jestem w stanie, no kurde, no czasem pod wpływem impulsu, zdenerwowania, jakiś... Jaki był motyw w ogóle zbrodni? No właśnie, on właśnie zabijał, on zabijał po prostu, wiesz, bo miał schizę, co nie? To tak jak ja bym sobie teraz pomyślał, że żeby ciebie zabić, bo mi coś tam nie podoba. No i co, dobrze przyprowadziłem? Daj jakiś znak na rempodzie, na tym urządzeniu przede mną. Możesz do niego podejść. Wtedy ono się zaświeci.
Podejdziesz? Francisek, ukazać. Rozstawiliśmy kamery i na jakiś czas opuściliśmy obiekt. To, co działo się na samym początku, sprawiło, że byliśmy ciekawi rozwoju wydarzeń. Nie spodziewaliśmy się jednak tego, co czekało nas po powrocie. A co to się, Flux rozładował? A nie, już. Francisek, Odsuń się, Michał. Francisek, si tady? Michał, tam. Nie obok, tylko przed. Albo za. Bo teraz
więc nie wiadomo, czy on... Nie wiadomo. Czy to była odpowiedź, czy... Jakby zobaczymy na nagraniu, czy on tu się cały czas nie palił na zielono. Będziemy musieli to zweryfikować. Nagranie Fluxa podczas naszej nieobecności, odtworzone w przyspieszeniu, pokazuje, że ten niejednokrotnie na coś oddziaływał. Trudno do końca określić na co, ale dalsza część projektu utwierdza nas w przekonaniu, że pewna część jego oddziaływania nie była dziełem przypadku. Coś wyłapywał. Krok do tyłu. Nie, tam daleko to niemożliwe. Je tu niejaki duch? Tady straszysz? Ukazat. Je tu duch Holki? Franciszek Hepner. Ukazat. To już było takie bliższe jakby. Ukazat. Nieco puchnąć. Postaw, no, żeby było w miarę wiarygodnie. Franciszek? Trafić nieco? Telefon już włączony? To. Nieco pochnąć? Możesz ty pochnąć? Si tady? Miał przynieść dyktafon VP. Analogowy. Mhm. Ten na kasetę? Tak. Rozładowało się. Co się dzieje? Ale to nie jest Flux. Jak Flux? Przecież Niżej kamerę daj, nie wiem, przykamerować. ile razy już Fluxa stawialiśmy koło tego i nigdy tak nie było. Przecież to nie jest pierwszy raz. Po co widzę się przyniósł na szopach. To jest szkoda. W walizce. I obok jest bateria, pamiętaj. Wołaj go cały czas. Franciszek! Ukazat! Jeszcze raz, ukazat! Dziękuję. Jakieś zielone? Świetle zelena? Zielona świetle. My z Polski. Ja jestem Piotr. Co się stało? Co? Jezu, jakby mnie coś pociągnęło z tyłu. Co ty gadasz? No. Za kurtkę, nie żartuję. Franciszek! Si tady? My z Polski. Ja jestem Piotr. Co się stało? Jezu, jakby mnie coś pociągnęło z tyłu. Jeśli oglądacie nas od dawna, dobrze wiecie, że na projektach nie dodajemy nic od siebie. Chyba że wydarzy się coś niepokojącego.
W tamtym momencie tak było. Poczułem dotyk na plecach i pociągnięcie za kurtkę, a potem przypływające z tyłu ciepło. Ty nic nie poczułeś, Radek? No, później to już nie wiem, czy nie poczułem twojego tego podekscyt. No, wystraszyłeś mnie trochę. Michał, odsuń się, bo jesteś na jego linii. Franciszek, nie mamy złych zamiarów. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Przyszli porozmawiać, skontaktować się. Świetle zielona, Citadi, świetle zielona. Odpal dyktafon. No powiem wam, że czegoś takiego jeszcze nie poczułem. Cały się trzęsę. Więc jeżeli coś się dzieje, no to naprawdę po mnie to widać. Sami dobrze wiecie, że jak nic się nie dzieje, to nic się nie dzieje. Świetle zelena jeszcze raz. Ale jak coś poczuję, to no to wtedy to widać. Świetle zelena. Zemzel, Citadi. Zemzel, Citadi, Franciszek. Świetle zelena. Cały się trzęsę. Mówię, albo poczułem ciepło, albo po prostu jak ty zareagowałeś w taki sposób, to może po prostu mi się też przyjęło i na chwilę mnie złapał taki gorący powiew, ale no nie jestem w stanie tego... No tutaj akurat ja nie uważam, żebym coś odczuł, ale mówię, no było to dziwne. Dobra, odpal dyktafon. Muszę się trochę uspokoić. No ale ma takie momenty tutaj, jakby zbierał siłę. A w którym miejscu było? Tu stałem, no, odwrócony i takie pociągnięcie tu. Gdzie? Za kurtkę. I wiesz, i ja stałem obok niego. I w pewnym momencie, jak on tak krzyknął, to tak poczułem taki ciepłe w ogóle, tak No i ciepło poczułem. tak mi się zrobiło ciepło przez moment, co nie? Ale tak człowiek, jakbym był w jakimś saunie. Na momencie mi się tak, całe ciało mi się zrobiło gorące. Kamera się rozładowała. Może. W ogóle nie, przekręć tą full spectrum, żeby kamerowała ten korytarz. Ale to niech przyniesie bliżej. No. Uważaj, żeby ci nie spadła, bo ona na wszystko tam ma. Żeby ten powerbank się nie odczepił. Ale to Franciszek. Franciszek tu nie żyje, zmarł. Statek, puchatka i Wi-Fi. Franciszek, proszę, rzeknij nam nieco. Tu,
Czerwony bioda, tu, rzeknij nam nieco. Proszę, rzeknij nam nieco. Tady ich straszysz? Franciszek, rzeknij nam. Rzeknij nam, tu, rzeknij nam nieco. Twoja holka, si tady? Řekni nám něco. Něco pochnout? Řekni nám. Neuslyšíme. Řekni nám. Tady jsi byl zabit? Řekni nám. Jo. František, ty dotknąłeś Piotrka? Światło jest zielona. Franciszek. Si tady, światło zielona. Proszę. Zielona, druga strona, zielona. Trochę był blisko, bo był mocny dźwięk. Zielona. Tu, zielona. Řekni nam něco. František, Si tady? światło jest zielona. Teraz řekni nám něco. Tu. Proszę. Jeszcze tego, poczekajcie. Rempoda trzeba stamtąd przynieść i położyć go gdzieś dalej, zobaczyć czy on idzie. Jeżeli idzie, to tu się by przydały te światełka choinkowe, bo by się położył na ten i byś, jeżeli on idzie, to idzie stamtąd. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy dochodziło do nietypowych zjawisk podczas próby kontaktu, w pomieszczeniu obok przygasła siatka laserowa, tak jakby momentalnie straciła część mocy. Czysty przypadek? Czy suma wielu wypadkowych, które działy się w tym miejscu?
Tak. Franciszek, podejdź. Dotknij. Dotknij. Dobra, sprawdzimy, z której strony idzie. Franciszek! Dotkaju! A ta druga jak się nazywa? Nie miała imienia. A jak jest dziewczyna? Holka. Franciszek! Holka? Twoja Holka je tu? Ukazać! Franciszek, gdzie to jest Elena? Tak. Już lepiej, ale powiem ci, że No mnie wystraszyłeś tylko. było kiepsko. O, tak jakby dość delikatnie. Tak. A, lekko tak. No, tak lekko. No, pierwszy raz coś takiego przeżyłem. A narobiłeś hałasa? Ja się bardziej tym twoim krzykiem wystraszyłem. No, ja się normalnie jak to poczułem i to ciepło. No ciepło poczułem też. Ale to dziwne, że to ciepło oczywiście. No. I to takie ciepło. Pamiętasz Grąbo, jak przeszedł ten przez nas Tak, ten, też był ciepło. Taki ten na fabryce, to było tak samo. A to był podmuch ciepły wtedy, czy zimny? Nie, tam był chyba, Tam był taki chłodny. tam był chłodny, a tu było tak jakby była nieczysta energia, bo taki, jakby cię dotknął ktoś, kto ma gorączkę, cały jest gorący. No. Tam było tak jakby była jakaś nieczysta energia, jakaś taka, wiesz, jakby ktoś chciał zrobić ci krzywdę. Nie chcę. A co, cały czas twój telefon, czy go tu... Nie, ja teraz nie wziąłem. No, patrz, słyszycie? Co? Nic nie słychać, czyli on już tam nie jest. No było czuć mega taką nieczystą energię. Taką, wiesz, taką... No, mówię, albo mi się przyjęło od Piotrka, ale to na momencie, ale potem mi przeszło. Tak jakbym dostał taki podmuch, ale to cały byłem. Tu cały się czułem ciepły, tak jak w tym country. Co nie? A ja potem drgawki takie, no widziałeś sam. No i Piotrek rzeczywiście ręce mu się trzęsły, bo widziałem jak mu się trzęsą.
musicie mi świecić, bo teraz to ja już kompletnie nie mam latarki. Franciszek, ukazat. Proszę. Ukazat, stań przed nami. Nie. Michał, to jest tu. Ukazat. Jsi tady zabit? Ukazat. Franciszek, něco pochnout. Ukazat. To Michał. Znowu się najgorzej czuję w tym miejscu. Czekaj, spokojnie, jesteśmy obok ciebie. Niech ci nie grozi. Pochnout něco. Franciszek. Řekni nam něco. Ukazat. Něco pochnout. Tady strašíš? Pochnout. Idziesz za nami? Jsi tady? Ukazat. Przejdę obok poda. Jsi tady, Franciszek? Świetnie zielona jak ja. Ukazat, świetle zelena. Mocniej. Podejdź. Mocniej. Świetle zelena. Czy mogę kupować próbuję. Słuchajcie, ostatnia sesja EVP. Jesteśmy już wymęczeni psychicznie i fizycznie, przynajmniej ja, więc
prowadzimy jeszcze w tamtym miejscu ostatnią sesję. Nie będziemy tego odsłuchiwać. Być może dla własnego dobra psychicznego tutaj dzisiaj. Ale jeszcze to, co tutaj Radek zasugerował, postaramy się powiedzieć coś do Franciszka na temat Iwana, że wiem, że był zły i tak dalej, że to, co się wydarzyło, jest złe. Zobaczymy, czy będzie jakaś reakcja. Dziękuję. Tak, jesteśmy, Franciszek. Ponownie. Ostatni raz. Franciszek, możesz wyciągnąć z tego energię. Energia dla Ciebie. Mam nadzieję, że rozumiesz, co mówimy. Czeski, polski, podobny. Wyciągnij energię. Naładuj się, Franciszek. Ile poczekajmy? Franciszek, Iwan zły. Zły człowiek. My wiemy to. My wiemy, Iwan zły. Ale on już pokutuje za to, co zrobił. Mamy nadzieję, że i Wy Franciszek, Bóg. odnajdziecie spokój. Citadi, Franciszek. Citadi. Świetle zielona, mocno. Z Jelena, Franciszek, Iwan zły. Przejdź tędy. Świetle 3 urządzenia. Świetle. Nie czerwiena świetla. Zielena. Franciszek. Ukazat ostatni czas. My wiemy, że ty tu jesteś, Franciszek. Ostatni czas. My idziemy. Pochnąć nieco. Rzeknij nam nieco. Proszę, Franciszek. Jak się zaczyna ta modlitwa? Franciszek, my się pomodlimy za Ciebie. Jak wrócimy do domu. Franciszek, spoczywaj w pokoju. Daj jeszcze sesję. Może coś nam jeszcze powie na koniec. Franciszek, jeszcze będziemy chcieli z Tobą porozmawiać. Za pomocą tego urządzenia. Ja to położę, Franciszek, żebyś mógł podejść. Ty na pewno rozumiesz, co ja do Ciebie mówię. Sesja EVP 2, stopy puste. Franciszek, zerknij nam nieco.
Rzeknij nam, gdzie jesteś? Jak się czujesz? Co czujesz? Rzeknij nam nieco. Teraz te hałasy to robi Michał. Zresztą potem widziałem. Franciszek, gdzie tu jest Zielena? Rzeknij nieco, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Franciszek? Niebu, świetle zielena. Iwan zły, Franciszek, my to wiemy. Zły człowiek. Rzeknij nam nieco. Nieco pochnął. Zaraz idziemy. Ostatnia szansa. Ale się będziemy za Ciebie dzisiaj modlić, Franciszek. Mamy nadzieję, że Franciszek, spoczywaj w pokoju. To, co się stało, nie powinno mieć miejsca. Iwan zły, my to wiemy. rzeknij nieco na koniec. Ty mnie dotknąłeś? Powiedz jo. Franciszek, ty tu strasy? Strasy Piotrka? Świetla zielona jest stras. Franciszek, my idziemy. Zostań tu, spoczywaj w spokoju. Nie idź za nami, proszę. Dziękuję za kontakt. Będziemy się modlić. Modli za ciebie i za Holkę. Żegnaj, Franciszek. Jesteśmy już po, wyszliśmy, przeszliśmy całą polanę, weszliśmy do lasu, żeby być jak najdalej od tego miejsca, przynajmniej ja tak tego chciałem, bo czułem tam niepokój cały czas. Tutaj już czuję się spokojniej, nie mam jakiegoś takiego wewnętrznego niepokoju. No i co? Jakie wnioski? Pierwszy projekt od bardzo dawna, gdzie pewne rzeczy możemy już powiedzieć teraz, na podsumowaniu, że poczułem coś, czego nigdy nie poczułem w życiu na projekcie, czyli tak jakby mnie ktoś tu z tyłu za kurtkę pociągnął, tak delikatnie ją odgiął od ciała i ciepło. Tak jest. Ciepło było czuć w tym samym momencie, kiedy Piotrek poczuł te dotknięcie, ja poczułem ciepło i to było takie, wiecie, my w domu na Fabrycznej czuliśmy chłód, jak coś przez nas przeszło, tak nam się przynajmniej wydaje, a tu czuliśmy ciepło, bardzo mocne ciepło, takie aż palące, że no nie wydaje mi się, że to było coś dobrego, bo też jeżeli to byłoby coś dobrego, to nie miałbym takiej energii, żeby móc tak zamanifestować swoją obecność. Do tego dochodzą
manipulacji urządzeniami. K2, która bardzo rzadko wskazuje takie wahania, teraz wskazywała nawet 5 diod i było to kompatybilne w pewien sposób z działaniem Fluxa. Jestem bardzo ciekaw, co pokażą kamery. Wy już na pewno to widzicie, ale my musimy to sprawdzić dokładnie, czy to, co zarejestrowały kamery, będzie miało jakieś potwierdzenie w tym, co udało nam się tam. I bardzo dużo poprawnych odpowiedzi na Fluxie. Tak, i EVP jeszcze mnie ciekawi, czy coś do nas powiedział Francisek. Będziemy to sprawdzać. Teraz czeka nas zejście w dół, dosyć długie, tak z 15-20 minut musimy znaleźć samochód. Mamy nadzieję, że się jeszcze tutaj dodatkowo nie zgubimy. A wszystko już się praktycznie zładowało, nawet latarki. Na granicy jesteśmy tutaj przetrwania, można tak powiedzieć, w totalnej głuszy, lesie. Schodzimy na dół. Dajcie nam miłości w komentarzach wszędzie za ten trud poświęcony. Było mega ciężko. Tak, to jest ciężki projekt. Dla Także- mnie osobiście też bardzo ciężki projekt. Na pewno tam na Panasonicu, na kamerze widzieliście. To nie było coś, co robię na co dzień. Zostawcie po sobie znak, naprawdę będziemy wdzięczni, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Statek Pochatka to projekt, jakiego nie przeżyliśmy od dawna. Projekt, który zapamiętamy na długo. Miejsce z tragiczną historią morderstwa niewinnych ludzi. Historią, która być może w jakiś sposób potwierdziła się na naszych oczach. Przeklęty dom pośrodku niczego. Dom, w którym naprawdę straszy. Dom, do którego być może jeszcze kiedyś wrócimy.